Let's hear one or two names. Let's not worry yet why. Just one or two names. Usłyszmy od Was jedno lub dwa nazwiska. Jeszcze nie mówię nic więcej. Nie pytamy się dlaczego. Proszę mi powiedzieć. Tusk. Ksiądz Pawlukiewicz. Proszę? Ksiądz Pawlukiewicz. Okay. Ja sam. Myself. Okay. Bo codziennie, ponieważ to nie są światowe decyzje, ale codziennie podejmuje decyzje. Okay. And how about why? So why do we think of such names? Teraz dlaczego przychodzą nam do głowy takie nazwiska? Dbają o ludzi. Okay, so some sense of caring about people, compassion. What else? Panie, backbone, we say in the U.S. Yeah, some strong character. Okay, determination. They're committed. What else? Okay, so somehow they can be influential and people are coming with them. mają taki wpływ, że ludzie za nimi podążają, tak? Okay, so they're consistent. Means consistent between what they say and what they do. Konsekwentni w sensie tego, że jest spójność pomiędzy tym, co mówią, a co robią. Okay, great. Mają jasną wizję. They have a vision, clear vision. Okay, some sense of vision. Now, let me speak for maybe 10, 15 minutes with no slides. No teraz pozwólcie, że będę do Was mówił przynajmniej przez 10-15 minut, nie popierając się slajdami. So, who are our leaders? Kim są nasi przywódcy? People think of interesting names. Ludzie wymyślają interesujące nazwiska. I wonder who thought about their own name. Pytanie właśnie, kto pomyślał o swoim własnym nazwisku? No one, almost no one person. Prawie tylko jedna osoba. And probably for most people, Prawdopodobnie dla większości z Was. if you think of your name, you do not turn to the person next to you and say, me. Prawdopodobnie, jeżeli wpadnie Wam do głowy Wasze nazwisko, to nie zwracacie się do osoby, która siedzi obok Was, mówi ja. We are raised in a Christian culture that teaches us to be humble. Wzrastaliśmy w kulturze chrześcijańskiej, która uczy nas bycia pokornymi. And humility is a beautiful virtue. I oczywiście pokorność czy pokora jest cnotą. And your humility is good, I Wasza pokorność jest dobra, essential, esencjonalna, rzekłbym. but your stereotype, your mental idea about leadership somehow is broken. Ale Wasz stereotyp na temat tego, czym jest przywództwo, jest w pewnym sensie zaburzony. Because when I say, think of the names of leaders, Jak ja mówię, pomyślcie o nazwiskach liderów, usually we think about president, general, pope, chief executive. myślimy z reguły o prezydencie, o papieżu, o dyrektorze, o takich postaciach. And so it's not humble to say Pope Francis and me. Więc nie byłoby skromnym powiedzieć, cóż, Franciszek I i ja. And this idea that leadership is only for a president or a general or chief executive, it's not the solution to any problems. I to ten sposób myślenia, że przywództwo to jest tylko kwestia papieństwa, prezydentów, generałów i takich, to nie jest prawidłowy sposób myślenia. In fact, it's part of the problem. To jest właśnie na dodatek część naszego problemu. And I want to suggest that in some ways, the first people you must consider leaders are yourselves. I chciałem Wam zasugerować, żebyście zaczęli myśleć w ten sposób, że pierwsze tak naprawdę osoby, które traktujecie jako przywódców w waszym życiu, to Wy sami. And I will explain why. I zamierzam Wam wytłumaczyć dlaczego. And what do good leaders do to motivate the people around them? Cóż robią dobrzy przywódcy, żeby motywować ludzi, którzy są wokół nich?
people thought of great ideas, who spoke. The people who suggested ideas, good ideas. Osoby, które tutaj mówiły nazwiskami, miały bardzo dobre pomysły. I wonder who thought about this idea. A teraz chciałbym się wiedzieć, kto pomyślał o czymś takim. You must love those you lead. Musisz kochać tych, którym przewodzisz. Before you can be an effective leader. Zanim staniesz się dobrym przywódcą. I'm just quoting a military general in the United States. I w tym momencie, proszę Państwa, cytuję generała armii amerykańskiej. And the first time I heard it, this quote struck me as strange. Pierwszy raz, gdy usłyszałem ten cytat zabrzmiał dla mnie dosyć dziwnie. Coming from a military that typically we are associating with being tough, being macho. Szczególnie, że pochodził z ust wojskowego, a my w końcu żołnierzy wojskowych kojarzymy jako ludzi silnych, macho. But maybe not so strange. Ale koniec końców być może nie jest to takie dziwne. Because the more I think about it, the more I suspect. Bo im więcej o tym myślę, tym więcej w tym znajduję. That a general is making better choices when he loves the people he must place into difficulty. I dochodzę do wniosku, że generał jest tym lepszy, im bardziej kocha ludzi, których wstawia w sytuacje, powiedzmy, dla nich trudne. And I also bet that soldiers perform better. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy są kochani, także i żołnierze są lepszymi żołnierzami. If they believe that they are valued deeply by the people who must send them into battle. Wtedy, kiedy czują, kiedy myślą, że są doceniani przez tych ludzi, którzy wysyłają ich na bitwę. So who's a leader? To jest przywódcą. Everybody's leading all the time. Wszyscy przewodzimy przez całe życie. And our claim to leadership, it's not our status. A to nasze roszczenie, to, że jesteśmy przywódcą, to nie jest kwestia statusu życiowego, materialnego. Rather, what we do with whatever is our status or position in life. To raczej nasze przywództwo stanowi to, co my robimy z tym, co nam życie dało, z naszym statusem życiowym. Now, this is not the way we think, but it's not some gimmick. To nie jest sposób, w jaki myślimy, ale to nie jest żadne byle co, żaden bajer, przepraszam za to słowo. And let me demonstrate for you in two ways this claim I am making. I teraz spróbuję Państwu to w jaki sposób wykazać, pokazać. So first, we think just about the ideas that you told me about leadership. Najpierw pomyślmy o tych ideach, które Wy mi powiedzieliście na temat przywództwa. There was not one single idea that required being a president, chief executive, famous person. Z tego, co Państwo mówiliście jako cechy, prawda? Żadna z tych cech nie było bycie prezydentem, generałem czy jakąś wielką osobistością. Every idea I heard, everyone here can do every day. To, co Państwo, czym charakteryzowaliście Państwo przywództwo, to jest coś, co każdy z nas może robić każdego dnia w swoim życiu. You said some consistency between my words and deeds. Tu było powiedziane o konsekwencji, o spójności pomiędzy tym, co mówię, a co robię. Prawda? Everyone can do. To każdy może. You said some sense of strength of character. Pan mówił o kręgosłupie moralnym. Everyone can do. Każdy może mieć kręgosłup. Someone here said to care for people. Tutaj dbać o ludzi było, zdaje się, powiedziane. Anyone can do. To też każdemu z nas jest dostępne. So, by your words, not mine, everyone can live these qualities of leadership. Czyli ergo z tego wynika, że według tego, co Wy mówicie, nie tego, co ja mówię, każdy może wykazywać i żyć życie według zalet, według cech lidera. And now I demonstrate it in another way. A teraz drugi sposób, w jaki chcę Państwu to pokazać. If you look in a dictionary, one of the definitions of the word leadership will be this. Gdy spojrzycie do słownika, jedną z definicji tego, czym jest przywództwo, jest to, co zaraz nastąpi.
to point out a way, direction, or goal, and to influence, wskazywanie kierunku celu, to point out a way or a goal, and to influence others toward it. więc wskazywanie celu lub kierunku i wpływanie na innych, żeby za nami poszli. And isn't it true that everybody here is doing these words all the time? Czyli nie jest prawdą to, że każda z osób obecnych tutaj właśnie to robi przez cały czas. If you have your own small company, you Macie are małą firmę, dajmy na to, role modeling a way, robicie właśnie to. how you treat the customers. I tu pojawia się takie kwestia, w jaki sposób traktujecie klientów. I am doing an honest business or cheating them. Tu jest wybory, które się pojawiają. Czy będę ich oszukiwał, czy prowadzę uczciwy biznes. How I treat my own employees. W jaki sposób traktuję moich pracowników. I use them like slaves, or I try to develop their talent. Traktuję ich jak niewolników, czy próbuję rozwijać ich talent. Many people here are parents. Wiele osób, wielu obecnych tutaj są zapewne rodzicami. Jest zapewne rodzicami. This is an obvious example what parents do for children over a lifetime. To jest jeden z najbardziej oczywistych przykładów. To, co rodzice robią dla swoich dzieci przez całe życie. They point out a way of living and influence their children. A mianowicie wskazują cel, kierunek rozwoju i dzieciom w tym pomagają. So, by the dictionary definition, good parenting, good leadership. Czyli według definicji ze słownika, dobre rodzicielstwo to jest dobre przywództwo. But though all of us are leading, most of us, we are doing it only subconsciously. We don't think about ourselves as leaders. Choć większość z nas właśnie prowadzi, powiedzmy, działalność przywódczą, czy jest przywódcami, czynimy to w sposób podświadomy, czyli nie robimy tego w pełni eksplicitnie. And I want to invite us to think about what values we want to role model in our life of leadership. I ja chciałbym Was zapytać do tego, żebyśmy przemyśleli z tego, jakie wartości chcemy wprowadzać do naszego działania jako przywódców. And I also want us to consider that leadership is not only a business or secular idea. I chciałem także do tego nas zachęcić, żebyśmy myśleli o tym, że przywództwo to nie jest tylko pojęcie biznesowe lub świeckie. But it's even a religious and Catholic idea. Jest to idea nawet religijna i katolicka. And let's think about that. I nad tym się zastanówmy. I guess first, as Catholics, Christians, we could say leadership is somehow a paradox for us. Jako katolicy, chrześcijanie moglibyśmy pierwsza rzecz, zastanawiając się nad tym tematem, dojść do wniosku, że przywództwo jest rodzajem paradoksu dla nas. Because if I ask you to describe yourself as a Christian, Bo jeśli by mnie przyszło zapytać Państwa, poprosić Państwa, abyście się opisali jako chrześcijanie, I guess you will tell me you are a follower. to byście mi powiedzieli, że jesteście uczniami, tymi, którzy podążają za. I'm a follower of Jesus. Podążam za Jezusem. And our religious language has words with a following sense. I nasz język religijny jest pełen takich słów, które opisują ten sens podążania za. We say vocation, disciple. Powołanie, uczeń. Vocation is to call. If I call you, you come, you follow. Powołanie to jest ja wołam, a ty idziesz. Idziesz za mną. But our religious language also uses words with the opposite sense. Nasz język religijny jednak używa słów, które mają znaczenie odwrotne, przeciwne. We use words like mission and apostle. Używamy takich słów jak misja, jak apostoł. And the word mission means I send you. Misja oznacza od słowa misja, czyli ja cię wysyłam. So if I send you, you do not follow, you go, you lead. Jak cię wysyłam, to ty już nie idziesz za mną, tylko to ty prowadzisz, idziesz. So I guess we could say that as Christians, the way we can understand leadership, Czyli jako chrześcijanie sposób, w jaki możemy rozumieć przywództwo, is that we must have both always happening at the same time, following, leading. czyli to jest to, że obie rzeczy przez cały czas występują równolegle.
Z jednej strony podążamy, a z drugiej strony prowadzimy. I think the sixth chapter of Isaiah gives us a nice meditation on this idea. Jak mi się zdaje, rozdział 6 Księgi Izajasza daje nam bardzo ciekawą medytację wokół tego tematu. Maybe you remember the prophet in the beginning is hearing some kind of call. Może Państwo sobie przypominacie, że Izajasz na początku tego rozdziału słyszy wołanie. Whom shall we send? Who will go for us? Kogo wyślemy? Kogo poślemy? Kto pójdzie? Kto by nam poszedł? And he feels somehow unworthy. I on się czuje nie wart tego. And he says, woe is me, I am lost. I mówi, gubię się, nie wiem. Coś takiego. And then, as the chapter is continuing, W miarę rozwoju tego rozdziału he feels himself touched by God's presence. w pewnym momencie czuje się dotknięty, odczuwa bezpośrednio obecność Boga. And then when the call is coming again, whom can we send? Who will go for us? I gdy pojawia się ponownie to wołanie, które było na początku, He can say, here I am, send me. jest w stanie powiedzieć, jestem, wyślij mnie. Oto ja, proszę mnie, dziękuję za cytat. And so I want to suggest that our idea of leadership is like this. Właśnie chciałem zasugerować, żeby nasze pojęcie przywództwa było właśnie takie. In other words, somehow it is involving some sense of calling, Czyli gdzieś tam w tym jest pewne wołanie, some sense of following, jest pewne poczucie tego, że podążamy za. some sense of being touched by God. Także to, że jesteśmy dotknięci przez rękę Boga. And our leadership does not come from ourselves alone, from our ego, from our desire for power. I że nasze przywództwo nie pochodzi tylko z naszego ego, z naszej potrzeby władzy, przychodzi z zewnątrz. Okay, now I've been talking for some time, To ja już się nagadałem troszkę. so I want to suggest a little conversation break. To teraz bym zasugerował, abyśmy dokonali takiej przerwy na rozmowę. And let me suggest this. What if we take 2 or 3 minutes, Proponuję, abyśmy dali sobie 2-3 minuty and what if you share with someone nearby what is one idea Myśmy podzielili się między sobą, z osobą, która obok nas siedzi, jedną ideą, that has struck you as somehow interesting or relevant. która Was poruszyła jako coś trafnego z tego, co miało miejsce do teraz. From what I have said so far. Z tego, co mówiłem do teraz. Okay? Dobrze? Okay, I give you 2 or 3 minutes. Co było interesujące, co było relevantne, daję Wam 2-3 minuty.